Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj wyjątkowo przyszłam do Was bez makijażu, bo za chwilę będę nagrywać film na kanał Beauty, gdzie właśnie będzie film z malowaniem, więc tak wyjątkowo się nie pomalowałam dzisiaj. Ale nieważne, przechodząc do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będzie coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam i w ogóle jeżeli chodzi o japońskie zestawy, to mnie to mega zdziwiło. Dzisiaj, słuchajcie, będzie jeden z zestawów, których się nie je. Będę robiła własnoręcznie tablicę korkową z jakiejś masy. W szoku głębokim, że w ogóle coś takiego istnieje, jak tablica korkowa, zrób to sam w domu. Więc zaczynajmy. Teraz możecie zobaczyć opakowanie bardziej z bliska. Jak widzicie, tutaj są różne formaty, bo tutaj jest pokazane drzewko i jest pokazany taki zwykły prostokąt, czy tam kwadrat. No i ogólnie zapowiada się całkiem fajnie, są tu zwierzątka, w ogóle jest mega kolorowo. Z tyłu jest taka super skrócona instrukcja, jak to zwykle właśnie bywa przy okazji różnych japońskich zestawów. No i tu jeszcze po bokach jakieś dodatkowe obrazki. Dobra, zobaczmy co jest w środku. O, i to jest cała zawartość. I teraz tak, co my tu mamy? Po pierwsze jest instrukcja, całkiem obszerna, ale nie kolorowa niestety. Oczywiście standardowo cała jest po japońsku, ale o ile na przykład jeżeli chodzi o zestawy Ja Pana Zjadam, to tutaj już naprawdę można powiedzieć, że jestem ogarnięta i spokojnie sobie radzę z japońską instrukcją, to tak tutaj ten zestaw jest zupełnie inny. To jest coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam. O ile jest to rozrysowane, to mam nadzieję, że dam radę to ogarnąć. Jak w razie co, to będę korzystać z Google Translator. Dalej, to podejrzewam, że jest masa, z której będziemy robić naszą tablicę korkową. Jest konsystencji jakby modeliny i śmiesznie, bo mam wrażenie, że to wygląda trochę jak taka masa do chleba na przykład, wiecie, do robienia chleba albo owsianki, taki glutek z cząstkami różnymi. Dalej w tym opakowaniu mamy pineski i sznurek. Do tego buteleczkę z klejem w takim fajnym opakowaniu i taką jakby styropianową tackę mamy. No taką jakby podkładkę pod to wszystko podejrzewam. Ale jeżeli chodzi o ten zestaw, to jedno co wiem na pewno to, że trzeba będzie go robić przez jakby 2 dni, bo ta masa ma 1 dzień schnięcia. Więc dzisiaj zrobię właśnie wszystko z masy, te wszystkie kształty i tak dalej, a jutro będę to wykańczać, malować, dopracowywać. No dobrze, więc ta instrukcja będzie dla mnie wyznacznią. Zaczynamy! Tutaj daję 2 propozycje wyglądu tych tablic. Jedna to jest morska, a druga to jest taka jakby drzewna. I ja zdecydowanie bardziej wolę morską, bo tutaj jest i ośmiornica, i wieloryb, więc jest super. Ale ja troszeczkę zmienię kształt, bo stwierdziłam, że nie chcę takiego po prostu prostokątnego, tylko zrobię taki bardziej... Spróbuję przynajmniej zrobić bardziej okrągły, tak jak wiecie, na przykład jest z kajuty gdzieś, jak się wygląda, z jakiejś łodzi. I oczywiście potrzebuję do tego wziąć naszą styropianową podkładkę. Teraz wezmę ołówek, żeby sobie zaznaczyć mniej więcej kształt. I tak, chciałabym, żeby to było właśnie trochę bardziej okrągłe, więc na pewno muszę jak gdyby sobie tutaj ściąć rogi. Fajnie jakby to było równe, ale też nie musi być jakoś mega. O, to trochę bardziej będzie przypominało takie okno kajutowe, ale właśnie nie będzie do końca okrągłe. Bo chciałam tak bardziej po prostu ściąć brzegi, żeby to chociaż trochę było równe. Tylko teraz widzę, jak bardzo mała będzie ta tabliczka tak naprawdę, bo wątpię, żeby coś na tej tablicy się zmieściło jeszcze oprócz tych zwierzątek. Może ewentualnie jedna karteczka z napisem uśmiechnij się albo coś w tym stylu. Dobra, załóżmy, że tak to będzie. Już nie będę tego poprawiać. I teraz tak, wezmę sobie podkładkę z... pudełka po prostu z Ikei, żeby nie porysować sobie stołu. I do tego wezmę nożyk i postaram się to w miarę jakoś równo wyciąć. O, fajnie, to jest akurat bardzo mięciutkie. Dobrze, że tego nie robiłam na stole, bo tak mega to porysowałam. Jednak muszę trochę siły w to włożyć, ale może nie będzie aż tak źle. No i super, wyszło koszmarnie nierówno, no ale cóż, tak jak mówiłam, to nie ma być super idealne, ważne, żeby kształt był taki w miarę bardziej obły. I teraz, kiedy podkładka jest już gotowa, czas zająć się masą. Trzeba tę masę rozwałkować mniej więcej tak 1 cm poza nasz szablon, tylko też to nie może być za grube, bo potem nie starczy tej masy na zwierzątka, więc to jest dosyć skomplikowane, ale napisali tutaj na instrukcji, jak widać, że ma być około 2 mm grubości. Więc teraz wezmę taką zwykłą folię spożywczą
O. I tutaj będzie mi się na tym łatwiej rozwałkowywało. I nie mam wałka, więc stwierdziłam, że po prostu też użyję tej części tej taśmy, żeby rozwałkować. Otwieram opakowanie. Bardzo się klei. Pachnie trochę jak klej. I jak się temu przyjrzałam z bliska, to wygląda właśnie jak takie kawałki korka w kleju po prostu. Natomiast tutaj jest z tyłu przyklejona taka... Czy to jest do zachowania świeżości, czy jak? No ale to na pewno jest do wyrzucenia. Ta masa jest całkiem fajna. Taka trochę mokra. Ej, mega fajne, spójrzcie na to. Fajna, mięciutka. Ej, podoba mi się to, ja lubię takie masy. Czyli tak, może najpierw spróbuję trochę to rozgnieść palcami, trochę ugnieść, żeby już potem było mniej wałkowania, więc załóżmy, że tak sobie zrobię, o. I rzeczywiście czuję pod palcami takie, wiecie, kawałki korka. Jak z tego mają być 2 mm, to ja to będę robić milion lat. Serio, 2 mm mają z tego być? Najgorsze, że boję się, że gdzieś będzie grubiej, a gdzieś będzie cieniej, że tak powiem. To sobie tutaj powałkuję jeszcze pół godziny. No i pokażę wam już skończony efekt. Okej, wydaje mi się, że to już ma grubość około 2 mm. Możecie sobie zobaczyć, że zrobiło się takie cienkie jak placek. I przykładałam sobie tą formę, żeby zobaczyć, czy już wystają krawędzie, więc mi się wydaje, że to jest ok. Muszę odciąć tą masę mniej więcej centymetr od brzegu, tak żeby można było zawinąć te brzegi. Okej, teraz jest już wycięte, więc mogę tą resztę masy zabrać. Jednak nie, w zasadzie całkiem sporo tej masy zostało, czyli mogłam pewnie zrobić grubszą. Dobra, nieważne. Ale to jest fajne, obczajcie tylko. Tak nie umiem jej do końca określić, ale to jest taka jakby suchy slime. O, mega. Wkładam to z powrotem tutaj. I teraz muszę zawinąć te brzegi. Teraz jak już to wycięłam, to muszę pokryć tą tackę jakby klejem i wtedy ona się będzie lepiej trzymała do tej masy, bo jak widzicie, ona sama z siebie się nie trzyma. Więc do zestawu dołączony był taki mały klej, urocza mała buteleczka. O Boże, i to jest jak się to otwiera. O, chyba, poszła. Więc pokryję to klejem. Nie wziąłam sobie żadnego pędzelka, ale trochę to rozsmaruję. Mam nadzieję, że mnie ten klej nie zabije. I jeszcze dam go na brzegi trochę. Kładę to z powrotem mniej więcej, tak jak było. I przycisnę to ciężarem ciała, tak żeby się dobrze przykleiło. No dobra, i zawijam brzegi w takim razie. I tych brzegów też zrobiłam więcej niż powinnam jakby, bo jak widzicie też wystają. Ale niepokoi mnie, że to się nie chce trzymać. Ej, teraz się tak cieszę, że wymyśliłam tą folię, bo tutaj nic nie było napisane o folii, a to mi naprawdę dużo ułatwiło, jak widzicie. I chyba już się przykleiły, więc dam im jeszcze sekundkę, niech tak sobie postoją i potem poobcinam krawędzie. O, minęły 2 minuty i myślę, że to już jest spoko. I teraz biorę znowu nożyk, obcinam sobie, żeby było równo z krawędzią. I teraz mam w ogóle jeszcze więcej masy. Chyba w ogóle mi została z połowa. Teraz wygładzę te brzegi, żeby były takie bardziej obłe. No dobrze, teraz spójrzmy na to z drugiej strony. To w ogóle wygląda jak taka deska do krojenia. Ej, mega mi się to podoba. Jeszcze jak widzicie się błyszczy, bo jest mokre. Ale nice. Jestem bardzo zadowolona z efektu, serio. No, powiem wam, że jestem z siebie dumna, jakby nie patrzeć. No dobrze, więc skoro to już mam gotowe, to w takim razie odkładam i w ogóle to zostawiam już do wyschnięcia, bo ta część jest gotowa. Tu jest krok numer 6, w którym trzeba przyczepić jakby nitkę do tyłu tej tablicy. O, chyba tutaj jest do użycia zwykła taśma klejąca, bo inaczej by nam dali jakąś specjalną. Dziwne
dziwne, że całość się ma trzymać tylko na taśmie. No dobra, mam nadzieję, że to będzie działać, że to będzie wisieć. No, chyba będzie wisiało i to nawet chyba całkiem równo. No dobra, więc teraz czas z tej kulki zrobić 4-5 zwierzaczków bądź elementów. Spróbuję tak wstępnie podzielić na 5. Wątpię, żeby mi się to udało zrobić równo, no bo na 5 jest trudniejsze, przed na 4. Tak sobie to wstępnie dzielę, bo wiadomo, że niektóre mogą być większe, niektóre mniejsze, bo to zależy też od wzoru. Dzielę tak po to, żeby potem mi nie zabrakło w ogóle. Tutaj jak widzicie pokazali, jak mniej więcej zrobić te elementy, więc ja będę korzystała z tej ściągi właśnie. Więc oczywiście zacznę od ośmiornicy. Wystarczy zrobić głowę i 8 macek. Więc załóżmy, że to wezmę na głowę. Bardzo łatwo było zrobić tą tablicę, ale jednak to jest większy hardcore, bo tu niby ma być 5 mm, na 5 cm i ja to cały czas robię większe. Teraz robimy macki. Musi ich być 8. Czyli postaram się zrobić równy wałek. Takiej długości będą. No, takie jest ok. Czyli 1, 2, 4, 5, 6. Zaraz umrę, serio. Zapowiadało się tak dobrze, ale po prostu no nie wiem o co chodzi. Czyli jeszcze 2. Teraz wałkuję znowu i potrzebuję teraz już tylko 2 kawałków, czyli mamy 1 i 2. Dobra, więc jest 8 macek i teraz muszę to ze sobą jakoś połączyć. Już tylko 2. Wyszły mi o wiele dłuższe macki niż ma ta na obrazku. Dobra, w każdym razie muszę teraz położyć tą głowę jakby na macki, więc najpierw ułożę sobie te macki i potem na to przykleję głowę. I dzięki temu też przy okazji te macki będą krótsze. Nie. No dobra, więc na pewno wiem, teraz widzę, że ta masa się wcale tak chętnie nie klei i że muszę to wszystko robić jeszcze raz, więc zrobię to i jak to zrobię, to do Was wrócę, bo nie wiem, ile czasu jeszcze to potrwa. No słuchajcie, po 20 minutach udało mi się zrobić coś takiego. Na razie wygląda to trochę jak krab, ale wydaje mi się, że jeżeli się to pomaluje, to już będzie wyglądało na maksa jak ośmiornica. Więc chyba nic lepszego z siebie nie wykrzesam, więc to zostawiam i teraz biorę się za wieloryba. Biorę kolejny kawałek masy i tu potrzebuję 4 części, bo 2 łapek, płetw, wody i kształtu samego wieloryba, ciała. Oderwę sobie mały kawałek na płetwy i większy kawałek na wodę. I reszta będzie wielorybem. Mam nadzieję, że z tym będzie łatwiej, bo zamiast 9 części, w tym 8 bardzo trudnych, są tylko 4. Więc zacznę od kulki, tylko już widzę, że ta masa mi się zaczyna rozwalać. Wstępny kształt już mam. Załóżmy, że tu powinien mieć płetwę wieloryb. Trochę trudno jest to teraz wyczuć, bo jak gdyby on jeszcze nie jest pomalowany. I teraz muszę umieścić też drugą płetwę gdzieś tutaj. Jak widzicie, to nie jest takie do końca proste, ale jakoś to wyjdzie. Najwyżej to przykleję, przykleję to na klej. Bo przy ośmiornicy, przy mackach było całkiem nieźle, bo tam można było przykleić, ale tutaj jakoś tak nie chcę współpracować. No i pięknie się skleiło. I teraz już zostało mi tylko zrobić wodę. Znaczy wodę tą, którą wydmuchuję, taką fontannę. Tutaj znowu będę musiała przedzielić na pół. I wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Dobra, więc to jest wieloryb i moim zdaniem jest całkiem fajny, więc przechodzę dalej i może teraz zrobię mewę. I mewa to znowu są 3-4 części. Głowa, dziób i 2 skrzydła. Chyba tutaj znowu muszę użyć kleju. Dobra.
Mamy dziób, mamy głowę, tylko ta głowa chyba wyszła trochę za duża. I teraz skrzydła muszą być mniej więcej takiego kształtu, takie wygięte w łuk. I wydaje mi się, że to może być mewą, bo to jest taka mewa, wiecie, taka w sensie ciałko i skrzydełka tylko. Czyli to poszło całkiem szybko i została już tylko ryba i statek. I teraz jak sobie ułożyłam te wszystkie zwierzątka na tej tablicy, to zobaczyłam, że już mam mało miejsca, więc rybę zrobię taką naprawdę malutką. Strasznie precyzyjnie się to robi, jak to jest takie małe, ale próbuję tutaj wyrzeźbić to jak najlepiej potrafię. Dobra, więc dodałam jeszcze tej rybce górną płetwę. Rybka już jest gotowa, jest najmniejsza z nich wszystkich, ale inaczej by mi się już nie pomieściło. I teraz ostatnia rzecz, którą zrobię, to ten statek. Okej, i wydaje mi się, że pierwszą część już mam. I teraz jeszcze dwie. Teraz muszę zrobić prostokąt. Zrobię go troszkę grubszego. I znowu chyba po prostu poobcinam brzegi. I teraz już ostatnia część, czyli komin. I mam ostatni element, czyli łódkę, w zasadzie statek. No dobra, więc teraz, kiedy już wszystkie elementy mam gotowe, to muszę im dać wyschnąć przez dobę, czyli dopiero jutro będę mogła się zabrać za malowanie tych elementów, bo przecież trzeba jeszcze to wszystko pomalować. Powiem wam, że to naprawdę trwało o wiele dłużej i było o wiele trudniejsze niż myślałam, że będzie. Zajęło mi to jakieś 2,5 godziny do 3 może, więc jestem w ogóle w wielkim szoku, ale jestem też zadowolona z tego, co mi wyszło, więc niestety muszę to zostawić i wracam do was jutro na dalszą część. Witam w dniu numer 2 i od razu chciałam wam pokazać moją cudowną bluzę. Moją cudowną piesełową bluzę. Ale koniec tych pokazów mody. Najpierw pokażę wam, jak wygląda po dobie. Więc prezentuje się w ten sposób. I jest już zupełnie twarda i moim zdaniem naprawdę wygląda jak tablica korkowa. Jak się jej przyglądam, no to po prostu jest tak jak taka zwykła tablica. Jedyna różnica, jaką widzę, to to, że ma drobniejszy korek, moim zdaniem, niż taka normalna tablica korkowa. Ale z drugiej strony, jakby miała większe kawałki, to wtedy nie dałoby się jej tak ładnie lepić. Więc tak wygląda tablica i teraz pokażę wam zwierzątka. Tak wygląda ośmiornica. To jest wieloryb. To jest mewa. Statek. I mała rybka. Zmianą, jaką zauważyłam przy okazji tych stworzonek, jest to, że trochę się odkształciły. Nie są do końca równe i trochę popękały brzegi, jak widzicie, na przykład tutaj w tym wielorybie, albo tutaj jest pęknięta łódka, że masa wysychając już nie jest do końca taka równa, no ale wiadomo, że to jest korek. Ale teraz czas na kolejny krok, czyli malowanie. Na razie tablicę odłożę na bok, położę sobie kartkę pod spód, żeby nie zabrudzić stołu i będę malowała pojedynczo, więc zacznę może sobie od mewy. Będę potrzebować oczywiście koloru białego, czarnego, dam go gdzieś tak daleko od reszty i żółtego. Wzięłam sobie moje małe pędzelki, różne, bo jeszcze nie wiem, który do czego mi się przyda. I jeden do eyelinera, bo jest najcieńszy, jaki mam, a wiem, że tam będą też takie małe detale. I w takim razie zaczynamy. Zacznę od białej bazy, trochę zamoczę pędzelek i nabiorę farbę. Im farba jest rzadsza, tym lepiej wchodzi w załamania, ale z drugiej strony ma też mniejsze krycie, więc trzeba na to uważać. Szczególnie właśnie jak się pracuje na białej farbie albo jakiejś takiej super jasnej. Teraz jeszcze dam taką cieniutką warstwę na dziób, żeby stanowiła dobrą bazę do żółtego, żeby się ładniej wyróżniał. O! I tak to wygląda po jednym kolorze. Znowu moczę pędzelek i biorę czarną farbę i maluję końcówki skrzydeł. I czarna farba spokojnie może być rzadsza, dlatego że ma i tak ciemny kolor, więc będzie ją widać. Jakbyście się zastanawiali, to używam tutaj farb akrylowych.
Lubię je, bo są łatwe do pracy, szybko wysychają i też da się je zmyć w razie jakichś problemów, że na przykład, nie wiem, coś nam skapnie na bluzkę, że to nie jest na przykład jak farba olejna, która gdzieś upadnie, skapnie na ubranie, to już potem nie ma szans, żeby to jakkolwiek zdjąć. Teraz wezmę ten malutki pędzelek i zamoczę go w czarnej farbie i zrobię oczka. No już wygląda uroczo, słuchajcie. Wezmę kolejny pędzelek i teraz wezmę żółtą farbę, bo ta biała, którą nałożyłam tutaj, już zdążyła wyschnąć, bo to była cienka warstwa. Myślę, że dodam jeszcze troszeczkę takiego cielistego koloru, bo ten dzióbek jest dla mnie jednak za jaskrawy trochę. O, teraz jest trochę mniej rażący w oczy. I tak prezentuje się pierwsze zwierzątko i ja wam powiem, że jestem po prostu zachwycona, bo jest urocze, naprawdę. Nie myślałam, że tak fajnie to wyjdzie. Myślę, że teraz zajmę się statkiem. Tutaj znowu użyję białego. Ok, super, to jest białe. Teraz znowu wezmę żółty i postaram się zrobić w miarę prostą linię. I tak na razie to zostawię i teraz dam kolor czerwony i potem poprawię tą linię. Wycisnę sobie kolejną farbę, ale troszeczkę ją przyciemnię czarnym, żeby to była taka ciemniejsza czerwień. Tutaj postaram się wejść jak najbardziej w te zagłębienia, bo tu trochę mi popękało. Ja w ogóle bardzo lubię płaskie pędzelki, bo one mi się przydają w większej ilości przypadków niż takie okrągłe. Oczywiście wiadomo, że zależy, co się w danym momencie robi, ale jestem naprawdę fanką płaskich pędzli. Zwracam uwagę, żeby tutaj dochodzić do samych krawędzi i z każdej strony pokryć kolorem. Oczywiście oprócz tej płaskiej, bo to i tak będzie przyklejone. Czerwony mam już ogarnięty, więc teraz znowu poprawię żółty. I tak się to prezentuje na razie. Wezmę kolejny pędzelek i wezmę ciemnozieloną farbę i teraz tą farbą pokryję komin. Dobra, i całość jest w miarę ogarnięta, tylko jeszcze muszę zrobić okienka. Więc do tego wezmę ten precyzyjny pędzelek. Teraz wycisnę niebieskie farby, trochę tej i trochę ciemniejszej. Teraz będzie trudne zadanie, bo będę musiała narysować w miarę okrągłe okienka, więc trzymajcie za mnie kciuki. No, powiem wam, że nie wyszło najgorzej, ale teraz je wypełnię jeszcze. I w tym celu dodam trochę białej farby do tego, tak żeby wyszedł taki delikatnie tylko niebieskawy. Jeżeli chodzi o równe kształty, to wcale łatwo się tego nie robi na korku, dlatego że on jest bardzo nierówny. Tu mamy kolejną skończoną rzecz. I muszę wam powiedzieć, że zdecydowanie ta część właśnie, kiedy maluję rzeczy, jest dla mnie przyjemniejsza niż to samo lepienie. Teraz zostały jeszcze 3 rzeczy, więc może w końcu zrobię tą ośmiornicę. Wycisnę teraz trochę pomarańczowej farby i dodam jeszcze trochę tej cielistej, bo nie chcę, żeby ośmiornica była aż tak żywo pomarańczowa, tylko troszeczkę ją zmieszam. Może jeszcze dodam trochę czerwonego, żeby był taki bardziej różowawy. Przypomniało mi się, jak bardzo lubię malować. Dobra. I chyba taki kolor wystarczy. I teraz zacznę malować. Po prostu pokryję całą tą ośmiornicę. Może po pomalowaniu zacznie wyglądać w końcu jak ośmiornica, a nie jak krab. Chociaż kolor ma akurat teraz ten sam. I właśnie na przykład do takiego malowania, takich szczegółów i że gdzieś trzeba się wepchnąć pędzlem w krawędź, lepszy jest pędzelek właśnie taki szpiczasty. I chyba akurat idealnie starczy mi farby. I tak na razie wygląda. Oczywiście nadal jeszcze wygląda jak krab, ale mam nadzieję, że już niedługo się to zmieni. Teraz będę musiała na niej malować, więc poczekam, aż ona trochę podeschnie i w tym czasie zacznę malować kolejną rzecz. Może teraz jednak pomaluję rybkę, bo już mam brudne pędzle w tych farbach, które właśnie chciałam do niej wykorzystać. Znowu sięgnę po żółty. Może dodam jeszcze trochę białego, bo bardzo bym chciała, żeby to się tak ładnie wyróżniało. Tutaj akurat chcę, żeby ten kolor był taki bardzo jaskrawy. I w tym czasie pomaluję resztę. I tutaj dodam trochę jaśniejszego zielonego. I zrobię taką jaskrawo zieloną rybę. Pomieszam po prostu 2 kolory. Będę musiała zmienić pędzelek, bo ten jest za mało precyzyjny. No dobrze, to mamy gotowe i teraz tutaj ten biały już wysechł, więc dodam żółtego.
Tak wygląda gotowa rybka, ale oczywiście jeszcze muszę zrobić oko. Więc umyję sobie ten mały pędzelek. I może jeszcze mi się uda zrobić buźkę. To już jest gotowe, więc teraz czas na kolejną rzecz. I tutaj mamy wieloryba. Zacznę znowu od białego. I to jest brzuszek wieloryba. Teraz jeszcze pomaluję fontannę, potem będę dodawać do tego niebieski, ale na razie zrobię taką bazę znowu. Łatwiej jest dać najpierw jasny kolor, a potem ciemny, dlatego że ciemny zawsze przykryje biały na przykład, za to biały już może nie przykryć jakiegoś ciemniejszego. Więc myślcie o tym zawsze, jak korzystacie z paru kolorów, a w tym białego na przykład. Teraz przydałoby się złapać jakiś okrągły pędzelek i może wyczyszczę po prostu ten od zielonego i znowu zamoczę go w białym i spróbuję zrobić oczy. Na razie to będzie wyglądało trochę creepy, bo będą tylko białe, ale potem oczywiście dodam do tego czarne. I teraz muszę go pomalować na taki, chyba zrobię go takiego niebiesko-szarego. Użyję sobie może tego pędzelka, on już jest w czarnym, więc po prostu tylko dodam do niego niebieskiego. Dobra, tylna część jest. Teraz przód. Tutaj muszę wypełnić właśnie te wszystkie załamania, które mi się zrobiły. Dobra, to było precyzyjne, ale jak widzicie, udało się. Teraz podkoloruję troszeczkę tą fontannę i zrobię taki błękitny kolor. Bardzo jasny. O nie, pobrudziłam mu brzuszek. Dobra, jeszcze potem poprawię białym. I tutaj daję najwięcej niebieskiego na samym dole i coraz dalej jak gdyby jest coraz bardziej białe, dlatego że tak się roznosi właśnie jakaś taka para wodna, czy coś w tym stylu. Więc wezmę znowu białą farbę i tutaj sobie dorobię niektóre rzeczy, które mi się pobrudziły. I teraz znowu wezmę precyzyjny pędzelek, czarną farbę i zrobię oczka. Na razie wygląda na bardzo niezadowolonego wieloryba. Jeszcze zrobię mu takie paseczki na brzuszku. Tutaj zrobię je szare, więc jak już mam czarny, to teraz dodam trochę białego i może trochę niebieskiego też, żeby był taki szaro-niebieski. O, jestem z niego dumna! Wyszedł lepiej niż bym się spodziewała, szczerze mówiąc. Więc tego pana mamy już gotowego i czas wrócić do ośmiornicy, bo już wyschła. Biorę czubaty pędzelek i teraz tak, zacznę może od przystawek. Już jest lepiej. Też nie trudno między tymi łapkami wejść pędzelkiem. Dobra, już wygląda naprawdę całkiem nieźle. Piękna ośmiorniczka i teraz czas na oczy. Dobra, załóżmy, że to są jej oczy. I zanim zrobię czarne kropki, to zrobię usta, żeby to troszeczkę zaschło. I tutaj jej usta zrobię typowo tak jak rysują zawsze w Japonii, czyli takie kółeczko. I wezmę trochę czerwonego koloru. O, wygląda w ten sposób. I teraz tutaj rozrobiłam trochę czerwonego z czarnym i wypełnię środek. Cute! I teraz wezmę sam czarny kolor. I wydaje mi się, że to może być moja skończona ośmiornica. Teraz muszę pomalować samą tablicę i przez to, że tutaj już nie mam miejsca na nowe kolory, to po prostu obrócę sobie tą paletę do góry nogami i dam nowe kolory na górę. Tutaj na pewno będę potrzebowała białego, błękitnego i może trochę ultramaryny. I tutaj wezmę sobie najszerszy pędzel z tych, które wybrałam. I zacznę może od namalowania wody. Będę się posługiwała mniej więcej 2 albo 3 różnymi kolorami, jeżeli chodzi o wodę, więc zacznę od takiego najjaśniejszego błękitu. W zasadzie powinnam go zrobić sporo. I myślę, że taki kolor mi wystarczy. I pokryję tym kolorem cały dół.
Dobra, bazowy kolor już mam i teraz czas dodać kolor jaśniejszy i ciemniejszy. I teraz będę używać głównie białego. Albo jeszcze dam temu podeschnąć, bo widzę, że tutaj ten kolor się zamazuje, więc najpierw zrobię w takim razie ciemniejsze partie. I teraz jeszcze jedna taka linia. I teraz zrobię ostatnią, taką bardziej białą warstwę. Teraz, kiedy wodę mam już gotową, zaznaczyłam sobie tak delikatnie, gdzie bym mniej więcej chciała, żeby były chmurki. Więc znowu biorę białą farbę. Wydaje mi się, że takie coś mi absolutnie pasuje. To teraz to odstawiam na chwilę do wyschnięcia i w tym czasie znowu zabiorę się za zwierzaczki. Teraz, kiedy te wszystkie elementy są już pomalowane i wyschnięte, czas przykleić do nich pineski. Mam tutaj akurat 5 pinesek i znowu muszę użyć mojego kleju. I teraz chwila prawdy, bo muszę przykleić pineskę do tej formy. Uwaga, próbuję tak mniej więcej na środku. Mocno docisnę i chwilę przytrzymam. I wydaje mi się, że to się będzie trzymać, bo dałam sporo kleju i wygląda, jakby miało się trzymać. Najwyżej to potem jeszcze podkleję mocniej, ale tak chyba powinno być ok. Teraz kolejna. Tylko chyba ta ryba się będzie najgorzej trzymać. To teraz, kiedy już mamy wszystkie elementy układanki, klej wysechł, więc uwaga, uwaga, czas poprzyczepiać. Więc może zacznę od stateczku, bo wiem, gdzie on się będzie znajdował. Przynajmniej tak bym chciała. Zobaczmy, że tu. Wieloryb, niech będzie gdzieś tutaj. My wydamy w przystworzach, ale zrobię tak, żeby troszeczkę wystawała jej, żeby skrzydło jej wystawało, tylko zastanawiam się, gdzie ją dać. Może tu. O, perfekcyjnie. Ośmiorniczka może niech będzie gdzieś tutaj. I rybka będzie sobie gdzieś płynęła w tą stronę. Mogę to nazwać ukończonym dziełem. Spójrzcie na ten piękny morski krajobraz. Taka sielanka. Spokój. Powiem, że naprawdę jestem z siebie dumna. Jeżeli miałabym powiedzieć, ile czasu zrobiło mi zajęcie tej tablicy, to wydaje mi się, że łącznie przez 2 dni to było około 4–4,5 godziny. Najwięcej czasu, o dziwo, zajęło mi tworzenie tych postaci, w sensie lepienie ich, a malowanie też zajęło trochę czasu, ale za to było o wiele dla mnie przyjemniejsze przynajmniej, bo nie miałam tej frustracji, że coś mi się nie udaje, że tu krzywo, czy coś takiego. I tak jak już wspomniałam, jestem z siebie bardzo dumna i podejrzewam, że tutaj na środek uda mi się wkleić może jedno zdjęcie, no ale zawsze coś. Więc jeżeli chodzi o ten zestaw, to w ogóle jest dla mnie zupełna nowość, ale to jest mega odstresowujące i naprawdę bardzo serdecznie polecam. Ja to kupiłam jak zwykle, jak wszystko na eBayu. Oczywiście widzimy się w następną środę, więc bądźcie koniecznie, a jeżeli jeszcze chcecie oglądać mnie dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając tutaj na górze.